The envelopes, please, Mr. Hogwood. May we hear the sound of the envelope tearing, please? Uciekaj stał się pożywką dla od paru lat toczącego się w Ameryce sporu kulturowego. Jedni narzekają, że znowu film o czarnoskórych, to wiadomo, że i krytycy przyklasną i pewnie jakiegoś Oscara zgarnie. Drudzy natomiast bezmyślnie powtarzają hasła o cultural appropriation i ubolewają nad domniemanie panującym na ulicach rasizmem. Żadna z grup nie zauważa jednak przewrotności samego filmu, że w tej fascynacji bohaterów Afroamerykanami jest zdecydowanie coś nie tak, a doprowadzona do granic poprawność polityczna tylko potwierdza uprzedzenia, z którymi ma wszakże walczyć, ale po kolei. Rose i Chris są ze sobą już od jakiegoś czasu, więc dziewczyna postanawia przedstawić rodzicom swojego nowego chłopaka. Jest tylko jeden problem. Chris jest czarnoskóry i ma ogromne wątpliwości odnośnie reakcji państwa Armitage. Na miejscu okazuje się, że rodzice dziewczyny są bardzo otwarci i szalenie mili, w jakiś sposób jednak zbyt mili, co w połączeniu z dziwnym klimatem domostwa, który sprawia wrażenie plantacji bawełny i wyłącznie czarnoskórą, zachowującą się bardzo podejrzanie służbą, pobudza poczucie niepokoju u chłopaka. Film Jordana Peela składa się z dwóch części. Pierwsza to taka ciepła, podbudowana komedią obyczajówka z gatunku Poznaj moich rodziców i zarazem satyra na współczesną Amerykę. Ta przebiegła sielanka w pewnym momencie zmienia się jednak w typowy horror. Zdecydowanie jednak zbyt typowy. Kiedy wszystko zostaje już wyjaśnione, reżyser popada w proste schematy, przez co dość łatwo odgadnąć widzowi kolejne wydarzenia. Pozostawia to pewien niedosyt. Co prawda ciągle jest to naprawdę dobre kino, ale jednak zaburza ten obraz przewrotnego wydźwięku historii. W żadnym wypadku nie jest to wcale najlepszy film tegorocznych Oscarów, ale słusznie doceniony nominacjami i rzeczywiście warty uwagi. Sink into the floor. Sink.